Witam w module 5 dotyczącym rozmowy coachingowej oraz narzędzi pracy e-coach. W tym module omówione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia e-coachingu z uwzględnieniem struktury sesji, jak i całego procesu. Zaprezentowane zostaną praktyczne metody i techniki coachingowe pozwalające na rozpoznanie obszaru pracy i ustalenie celu coachingowego, a także dotyczące pracy z emocjami, motywacją i przekonaniami klienta. Uczestnicy poznają także efektywne techniki planowania działania. Zapraszam na rozpoznanie, co będzie w kolejnych lekcjach. Pierwsza lekcja dotyczyć będzie praktycznych aspektów prowadzenia e-coachingu. Rozpoznamy cały proces e-coachingowy i jego kolejne elementy. Poznamy sposoby wyznaczania obszaru pracy z klientem, kontraktu w e-coachingu, a także sposoby i techniki ustalania celu na proces coachingowy. Dowiemy się, jaka jest rola własnej pracy klienta między sesjami i dlaczego niezbędne są do tego zadania domowe, najlepiej takie, które akceptuje nasz uczestnik procesu coachingowego. Rozliczymy także cel na proces i informacje zwrotne przekażemy naszemu klientowi, jak również zewaluujemy naszą pracę. W lekcji numer 2, w strukturze sesji e-coachingowej, rozpoznamy kolejne elementy sesji i zapoznamy się ze sposobami strukturalizacji czasu sesji. Ustalimy cel na sesję coachingową i zewaluujemy cel na proces. Praca nad celem na sesję i narzędzia pracy coacha będzie kolejnym elementem dotyczącym tej lekcji. Ostatnim elementem tej lekcji będzie zaprojektowanie pracy własnej klienta i podsumowanie sesji. W lekcji numer 3 poznamy metody i techniki rozpoznawania obszaru pracy. W pierwszej kolejności zapoznamy się z modelem Diltsa jako podstawą pracy coachingowej. Następnie przejdziemy przez technikę GROW oraz technikę SWOT, zwaną czasem analizą SWOT, po to, aby zobaczyć w dalszej części koło życia i sposoby wykorzystywania tego koła do pracy coachingowej. Na koniec rozpoznamy metaprogramy myślenia naszego klienta, czyli co tak naprawdę ułatwia albo utrudnia pracę z naszym klientem w procesie coachingu. Lekcja numer 4 to także toolbox, a więc narzędziownik, techniki wyznaczania celu. Rozpoznamy tutaj 3 podstawowe techniki wyznaczania celów pracy coachingowej i rozpoznamy ich różnice między techniką SMART, między techniką SPVM, techniką EXACT. Na koniec zeskalujemy cel, żeby upewnić się, czy ten cel jest możliwy do realizacji. W lekcji numer 5, czyli w toolboxie dotyczącym metod i technik pracy z emocjami i motywacją oraz przekonaniami naszego klienta, rozpoznamy takie techniki jak wizualizacja, kotwiczenie emocji, dialog sokratejski inkorporowany do procesu coachingowego, technikę stracha na wróble, czyli jak generować rozwiązania, drabinę wnioskowania, na ile nasze logiczne wnioskowanie jest prawidłowe w procesie coachingu, zapożyczymy technikę pytania o cud z innych podejść terapeutycznych i rozpoczniemy pracę z wewnętrznym krytykiem. Po to, by zabezpieczyć się przed autosabotażem, czyli zjawiskiem, które występuje dosyć często i trzeba mieć trochę wewnętrznej intuicji, żeby umieć ten autosabotaż wychwycić zawczasu. Następnie nauczymy się pracować z metaforą, a jeśli z metaforą, to jednocześnie rozpoznamy technikę Walta Disneya. Następnie stworzymy action plan oraz matrycę działań jako podsumowanie pracy coachingowej. Serdecznie zapraszam na wszystkie lekcje. Do zobaczenia.